Cześć! Cześć. Witamy. W dzisiejszym odcinku pytania i odpowiedzi, ale bez pytań i bez odpowiedzi. Chcielibyśmy Wam opowiedzieć o płycie, która z kolei w tym roku ma 10 lat od swojego wydania, czyli o płycie Oi Dido. Opowiemy Wam o tym, jak ją nagrywaliśmy, o czym są utwory i wszelkie ciekawostki, jakie zdołaliśmy sobie przypomnieć. Chociaż nie było to łatwe, ponieważ mniej pamiętamy nagrywanie Oi Dido, bo już była to nasza druga płyta, więc Rutyna. rutyna. Zatarło się. Chcesz coś dodać? Albo odjąć. Nie chcę. Ta płyta jest bardzo ciekawa z tego powodu, że tutaj uchwyciliśmy na okładce mnóstwo różnych wojów. W tamtym okresie bardzo dużo jeździliśmy na imprezy rekonstrukcyjne, rekonstruktorskie i między innymi najazd barbarzyńców w Ogrodzieńcu był taką imprezą, na którą wtedy zaczęliśmy jeździć i tutaj to zdjęcie, które jest na okładce, pochodzi, jest to grafika złożona z kilku zdjęć, a wszyscy wojowie, którzy są na tym zdjęciu, zostali uchwyceni właśnie w Ogrodzieńcu i na pierwszym planie, no może nie na pierwszym planie, ale na drugim, ale za to jest duży, więc go widać, jest nasz kolega Kamoszka, który był bardzo dumny z tego, że jest na okładce płyty Percivala i do dzisiaj jest dumny, pozdrawiamy go. A Ogrodzieniec do dzisiaj jest, istnieje, zapraszamy na tą imprezę, chociaż nas już nie zapraszają od jakiegoś czasu, ale impreza się odbywa, jest bardzo fajna, polecamy. Słyszę! Słyszę jest ciekawym utworem, ponieważ nagraliśmy ten utwór jako całość i potem stwierdziliśmy, że odetniemy początek i zrobimy z niego intro płyty i stąd jest ten charakterystyczny zaśpiew Kasi, który znacie tak naprawdę z Wiedźmina, ponieważ zrobił tam nieoczekiwanie furorę wielką. Pierwotnie to był początek utworu Słyszę, który jest na końcu prawie, bo jako 14 na płycie. Chcieliśmy zrobić taką klamrę, słyszę i słyszę, ale wciął się na sam koniec Oi Dido, więc nie wyszło. Bo Oi Dido po prostu idealnie pasował na koniec, dlatego stwierdziliśmy, że dobra, już tam kij z tą klamrą. Znaczy tak naprawdę do końca nie pamiętamy, jak to było, ale jakoś tak. To już było dawno. Mamy jeszcze jakąś ciekawostkę, słyszę? Słyszę? Nie, bo jakieś tam pierdoły typu, że Połamany rytm jest bardzo w słyszę. połamany... Chcieliśmy wstawić troszeczkę progresywnego rocka Właściwie to już w nie ten pamiętam, folk, tak, no. ale co? Ale potem nie dało się tego grać na koncertach. No mieliśmy problem. Trochę z tekstem też, bo jest taki troszkę taki zagmatwany i problem mieliśmy, żeby zapamiętać zawsze to. Tylko teraz nie gramy tego na koncercie, ani w ogóle... Znaczy już nie. teraz gramy to na koncercie, ale ale- tylko ten wstęp, który jest intrem, ponieważ on się kojarzy z Wiedźminem, więc go gramy na koncercie. Tam pod Borem, zwany przez nas potocznie koniami albo koniem, konikami. Różnie ludzie to nazywają. My mówimy konie. To jest utwór prawdopodobnie huculski. Miałem nie mówić. Dobra, nie mówimy o tym. Nie mówimy skąd jest ten utwór. Jest to na pewno polska pieśń ludowa, której oryginalny tytuł jest Tam pod Borem i tak jest napisane na płycie. Bardzo się ludziom podoba. Więcej... Aha, mogę powiedzieć o tym, że Tak. ten numer poznaliśmy od zespołu, od grupy wokalnej OWO, teraz fundacji. I oryginalnie on miał inną melodię, to znaczy to, co gram teraz na
swoim instrumencie, ta melodia, to była właśnie melodia tej pieśni. Kumciarz. Kumciam. Nie wiem, czy nie zagmatwałam. W sensie, że zmieniliśmy troszeczkę melodię i troszeczkę tekst, ponieważ właśnie nie wiem dlaczego, jakieś mieliśmy taką fantazję. Do czegoś nam to pasowało po prostu. Trochę dźwięków dodaliśmy, trochę ujęliśmy. I powstało, więc to nie jest, to co śpiewamy, to nie jest Dokładnie, tak to jest jak przetworzenie. powinno. To jest przetworzenie, dokładnie. Na początku istnienia Percivala, czyli jeszcze kolejne 10 lat wcześniej przed nagraniem tej płyty, no może nie 10, ale dużo wcześniej, mieliśmy takie założenie, żeby współpracować z jak największą ilością ludzi i zespołów też i to się fajnie udawało. Współpracowaliśmy właśnie wtedy z OWO, ale też również dzięki OWO poznaliśmy zespół Kniarzycz z Białorusi i ten zespół nauczył nas pieśni Czumak. Jest to pieśń o kupcu solnym, która nam się bardzo spodobała i postanowiliśmy ją nagrać na płytę Oidido, prawda? Tak, bardzo nam się spodobała, chociaż nie jest tak bardzo stara jak Biskupin. Ale po prostu jest bardzo fajna i jest bardzo popularna też. Chyba wszyscy Białorusini, których spotkaliśmy, znają tę pieśń, więc... A tekst jest bardzo życiowy, bo chodzi o to, że mama zwraca się do tego czumaka, żeby nie pił tyle, nie chlał tej gorzały i żeby nie zadawał się z jakąś tam dziewczyną. A on mówi, że właśnie będzie, Tak jej bo powiedział. gorzałka jest słodka, a dziewczyna jest piękna i o. Gdy wędrowiec niespodziany zajdzie pod mój dach słomiany, to uciechę wielką czyni mnie i żonie gospodyni, to uciechę wielką czyni mnie i żonie gospodyni. Gdy gość zacny przyjdzie do domu, to go widać bogi wiolą, więc mu duchem wynieść trzeba sera, miodu, mięsa, chleba, więc mu duchem wynieść trzeba sera, miodu, mięsa, chleba. Postrzeżyny jest częścią dyptyku i opowiada o bardzo znanej legendzie. Powinna być przynajmniej znana Wam wszystkim. Jest to legenda o Popielu i Piaście Kołodzieju. A tak naprawdę to dokładnie chodzi o tą część legendy, kiedy są postrzeżyny syna Piasta Kołodzieja i na ucztę postrzeżynową przychodzi 3 wędrowców, którzy przepowiadają, że ten młody, postrzygany właśnie chłopak zostanie założycielem ogromnej, potężnej dynastii, jak wiemy teraz z historii Piastów. O tym dokładnie opowiada ten utwór, a tekst został zaczerpnięty z takiej baśni, takiej jakby opowieści, legendy w wersji dla dzieci autorstwa Anny Świerszczyńskiej. I druga część jakby tej opowieści to jest utwór Goście, a właściwie tak naprawdę to odwrotnie. Pierwszą częścią są goście, a drugą częścią postrzeżyny, tylko że na płycie zamieściliśmy odwrotnie i nie pamiętam teraz dlaczego właśnie. Dziewczyna z Farożyca.
Do tekstu Kazimiery Iłakowiczówny. To jest utwór troszeczkę nietypowy jak na tamte czasy, jak na płytę Oidido, ponieważ staraliśmy się z jednej strony zgłębić muzykę, jaka mogła istnieć w tamtych czasach, szukając w różnych jak najstarszych pieśni. No nie zawsze nam wychodziło, na przykład Czumak nie, okazał się nie być starą pieśnią, ale tutaj mieliśmy pomysł, po prostu wyimprowizowaliśmy sobie taki utwór troszeczkę transowy, trochę klimatyczny, taki, który gdzieś tam nam poruszał pewne struny i pewne wspomnienia związane z wcześniejszymi inspiracjami. I tak powstał utwór Dziewczyna z Farożyca. Do dzisiaj go gramy na koncertach, jest bardzo lubiany przez publiczność. No, trzeba przyznać, że posiada niesamowity klimat i jeżeli koncert jest dobrze nagłośniony, jest ciemno, są fajne światła, to naprawdę robi robotę. A lokatorzy nie są zbyt... A lokatorzy nie są zbyt ruchliwi. Dziewczyna z Farożyca, przynajmniej jej elementy, zostały wykorzystane w dodatku do gry. No właśnie tyle, bo musimy to potwierdzić. Marcinie? Dziewczyna z Farożyca była w Marcin Polsce? powinien być tam, ale go tam nie ma, jest tam. To jest pewne nowum. No właśnie, mi się tak głupio opowiada, bo nie mam do kogo, znaczy do Was, tak, ale chodzi mi o to, że jakby zawsze Marcin był tym... Już przyszedł. Został ten utwór wykorzystany w dodatku do Wiedźmina Heart of Stone i tam jest tłem dla działań Olgierda, który jest złączony ze mną fryzurą. Raz, dwa, trzy i... Anonimi żarkie sadza, anonimi wichrupce. To jest bardzo fajny utwór. On też został przez nas skomponowany. Chcieliśmy jakby wymyślić jak najbardziej podobną do wczesnośredniowiecznej muzykę. Nabuzowaliśmy się, tak nachapaliśmy się klimatów słowiańskich na tych wszystkich imprezach rekonstrukcyjnych. Stworzyliśmy utwór Wirundence i on ma taki w sobie taką słowiańską zawziętość, takie, no krótko mówiąc, troszeczkę ma w sobie disco polo. Nie? No jest taki, wiecie, skoczny. Taki, No można to tak nazwać, ale ja taki- wiem. To jest po prostu takie żywe, wesołe. sięga do, do zabawy, takiej, o. do naszych Do takich zabawy, do tradycji biesiady. zabawowych, biesiadnych. Tak, Tak. dokładnie. Tak samo jak muzyka disco polo przecież. Nieważne. W każdym razie jest taka ciekawostka związana z tym utworem, ponieważ bardzo często graliśmy go w tamtym czasie na koncertach, ale i dzisiaj w sumie gramy go. Nawet ostatnio Gramy graliśmy bardzo na często. Lawikonie. I kiedyś graliśmy w Poczdamie na koncercie. Nie, to nie był Poczdam. Berlin. Berlin. Berlinie. I gramy, garstka słuchaczy była, ponieważ jeszcze nie byliśmy tym znanym festiwalem z Wiedźmina wtedy. I nagle wtańcowała się grupka młodych Niemców, takich żywcem wyrwanych z technoparty i takim tańcem, który wtedy był modny, był taki taniec, był taki zespół Scooter i ten zespół Scooter rozpropagował jakiś rodzaj tańca. Ja nie ogarniam, o co tam chodziło, oni się dziwnie ruszali jak dla mnie, ale się tak ruszali, no tak jak to wiecie, Niemcy, skaczący Niemcy. Jejku, przecież to będzie tłumaczone ludziom.
Skaczące techno, coś tam, techno-wiking. No i oni tak takim tym tanecznym krokiem toczyli się pod scenę, pobawili się i odtańczyli się gdzieś dalej, tam poszli sobie. Nie było takie zabawne, bo okazało się, że tym utworem wpasowaliśmy się właśnie w ich gusta muzyczne. Sargon jest jednym ze starszych naszych utworów, w ogóle jest, jeżeli chodzi o nasze kompozycje, no bo ja nie mówię o utworach ludowych. W momencie nagrywania tej płyty ten utwór miał już 7 lat, bo on powstał w 2001 roku. I pierwotnie to nie był numer, pierwotnie w ogóle ten utwór nie posiadał wokali. Dopiero one doszły właśnie chyba na Oidido, bo pierwotnie to był utwór taki bardziej elektroniczno, ja wiem. Łączący metal z elektroniką. Tak. I był bardzo fajny, bardzo mi się podobał. Pamiętam, że Mikołaj mi go zaprezentował i powiedziałam, że wow. Postanowiliśmy zrobić taki eksperyment i nagrać go w takiej wersji akustycznej, folkowej. To był chyba bodajże pierwszy z takich utworów, które postanowiliśmy nagrywać w innej wersji. Potem nam się widocznie spodobało i już poszło. No. A ten utwór wtedy nagraliśmy, no i w ogóle nie spodziewaliśmy się, no kto by mógł przypuszczać, że to jest właśnie ten utwór, który jest chyba najbardziej kojarzony z Wiedźminem. I już z tym Wiedźminem jest tak powiązany, że jakby ta jego pierwotna wersja chyba nawet nikogo nie interesuje już teraz. No, a jest tak bardzo kojarzona z Wiedźminem, że teraz istnieje chyba z 1 000 000 wersji, z 1 000 000 coverów właśnie tego utworu i ludzie z całego świata po prostu grają to, więc... Co dla mnie jako Więc twórcy wow, jest to bardzo jest- takie, No, spoko, nie? bardzo dobrze. Nagrywajcie dalej. 红星记最对，让心别下酒，让冰修不夜空。我对对serce dziewczyną, promów nowe miasto. Jak ja mają do tebe wychody, ty Radujcie, bliski sąsiedzie, nie z oboju należy. Jest to pieśń, która pochodzi właśnie, nie wiem, Białoruś, Ukraina, po lesie, gdzieś z tamtych rejonów. I poznałam ją, zdaje się, nie pamiętam też właśnie, czy chyba na warsztatach jakichś, przyniosłam ją. Przytargałam ją z warsztatów. Bardzo Taka zawieja śnieżyca, coś wali do drzwi, otwieram, a to Kasia ciągnie pieśń. Tak. O miesiącu, czyli o księżycu, bo O miesiąc- nie wszyscy wiedzą, że miesiąc to księżyc, Tak. to nie o miesiączce jest pieśń. Ale związane to jest wszystko ze sobą. No tak, z pływami
No, idźmy dalej. Bo chciałam powiedzieć, że tak, pieśń ta jest bardzo smutna i może ja przetłumaczę kawałek tekstu, żebyście wiedzieli, o czym w ogóle jest, bo to idzie tak, czekajcie. Czekajcie. Pieśń jest o tym, że śpiewają chyba chłopak na początku, żeby dziewczyna, że świeci sobie miesiąc, znaczy księżyc i żebyś dziewczyno do mnie wyszła, a ona mówi, nie, no bo kurczę, tam gadają, będą gadać w ogóle. Tylko bez kurcza. Tylko bez kurczę. A on stwierdza, to nieważne, niech sobie gadają, ja i tak chcę, żebyś do mnie wyszła, bo cię kocham. To jest taki bardzo uniwersalny temat i właściwie przez wieki się ciągnie, że ludzie się Ona mogą chce, spotykać. ale nie może. Znaczy oni chcą, a rodzice nie, albo społeczeństwo. I to jest właśnie, można to poznać po tym, że jest wiele jakby wersji takiej pieśni, bo na przykład ta jest pieśń z Polesia, ale na przykład Mamy taką z Podlasia. nie, ta jest kurpiowska pieśń na przykład, którą za chwilę zaprezentuję dla Was specjalnie na żywo z naszego studia. Zaświeć miesiącu, zaświeć miesiącu, na kadzidlańskie pola wyjdzie dziewczyna, wyjdzie jedyna, rozmów im się oboje, wyjdzie dziewczyna, wyjdzie jedyna, rozmów im się oboje. Pieśń kurpiowska, która właśnie ma dokładnie ten sam, znaczy nie dokładnie ten sam, ale dokładnie o tym samym, ten sam schemat jakby, tak? Czyli, że właśnie chłopak śpiewa do dziewczyny, żeby wyszła, a ona Bo nie. pamiętajcie, młodzieży, kiedyś to było ważne, żeby się kochać, a teraz tylko te smartfony. To modne jest, żeby narzekać na smartfony. Ja tam nic do smartfonów nie mam, ale chciałem się wpisać jakoś w trendy. Wpisać? Dobra. Słuchajcie, a z Miesiacem jest jeszcze związana taka ciekawostka, że nagraliśmy ją, co nawiązuje do tego, co powiedziałem wcześniej o Sargonie. Nagraliśmy ją w wersji metalowej i nagraliśmy to Go. na płytę. Proszę? Go. Miesiaca. Jego. On. To ją w On sensie jest. pieśni. Czy nie, no on. Ją, czyli Miesiaca, nagraliśmy A, że pieśń. No. na płycie Strzyga w wersji metalowej i powiem Wam, że mi się osobiście bardziej podoba wersja ze Strzygi. Znowu idziemy na wschód, czyli białoruska pieśń, kolejna. A właściwie też taka z pogranicza. Ale chyba bardziej jednak tam. Ten. W każdym razie dużo mieliśmy tych białoruskich pieśni, ponieważ właśnie ponieważ Kniarzycz. Tak. Kniarzycz, czyli księżyc znowu. Znowu, tak. Czyli cały czas się poruszamy tutaj w tym. I jest to pieśń swadziebna, czyli weselna. Tak, to jest pieśń weselna, którą się śpiewało w momencie, kiedy wyprowadzano pannę młodą. I tekst mówi tak, że wyprowadź panie młody, panią młodą, pannę młodą. No,
mówisz panią. Czekajcie, Chyba nie. Zależy w którym momencie. Swoją żonę wyprowadź, bo to się śpiewało do pana młodego, żeby wyprowadził swoją żonę i my ocenimy, czy jest ładna. Jak tak, to pochwalimy, jak nie, to wręcz przeciwnie. I jeżeli nie jest właśnie ładna, to żeby nie chodziła na górkę, bo żeby naszych dzieci nie śmieszyła i naszych psów nie drażniła. Całe mnóstwo zabaw weselnych jest w naszej tradycji i to do dzisiaj możecie zaobserwować na weselach, na których uczęszczacie. To nie jest coś nowego, to nie jest coś, co powstało przed chwilą, tylko jak widać jest to bardzo dawna, głęboka tradycja i oczywiście zmienia się i ewoluuje. I po takich pieśniach można zaobserwować, jak ta ewolucja przebiega. Mamy takich pieśni swadziebnych całkiem sporo w repertuarze i to jest bardzo ciekawy temat. A jedna z tych pieśni swadziebnych, która była nagrana na poprzedniej płycie, o której już mówiliśmy, to jak wiecie, teraz kojarzy się zupełnie nie z weselem, ale z czymś innym. Piosenka, która jest pierwszą z cyklu tych dwóch pieśni o uczcie postrzyżynowej i o przepowiedni mówiącej o tym, że syn Piasta Kołodzieja założy wielką piastowską dynastię. Jomsborg. O Jomsborgu może opowiedzieć więcej Kasia, ponieważ zostawiłem ją z Asią No to ja tylko tyle wiem, w chacie. że nas zostawił. Słuchajcie, w miejscu, które właściwie nawiązuje do średniowiecznego Jomsborga, czyli do warowni najwaleczniejszych z wikingów, Jomswikingów, czyli na skansenie w Wolinie. Tak. I tam zostawiłem dziewczyny, żeby one w końcu coś chociaż trochę popracowały, a nie, że tylko ja i ja. To ja sobie tak tłumaczę. A one wymyśliły tam piękną pieśń pod tytułem Jomsborg. No i tytuł po prostu nawiązuje do tej chaty. I można powiedzieć, że ona jest bardzo autentyczna. Jeżeli ktoś by nam chciał zarzucić, że my nie gramy muzyki wczesnośredniowiecznej, bo nikt nie wie, jaka jest muzyka wczesnośredniowieczna, bo jej nie odkopano, to ja mówię tutaj im wszystkim, mówię tutaj teraz taką. To jest muzyka wczesnośredniowieczna, bo powstała w chacie wczesnośredniowiecznej, w strojach wczesnośredniowiecznych, przy wczesnośredniowiecznym kubku wypełnionym wczesnośredniowiecznym napojem i właściwie nie było nic niewczesnośredniowiecznego w tym momencie, więc jest jak najbardziej wczesnośredniowieczna i jeszcze w dodatku z Jomsborga. Następny. O tym utworze powie Kasia. I Kasia nie powiedziała ani słowa.
Ale o tym utworze teraz Kasia już może opowiedzieć. Utwór Sokół. No właśnie, ale mi wybrałeś numer. To jest właśnie jeden z tych numerów, które nagraliśmy i właściwie już. Nic się z nimi dalej nie działo. Nie weszły do Wiedźmina, no to co? To jakby nie istniały. No właśnie. No co, no tak. Tak naprawdę niewiele pamiętamy o utworze Sokół. Może jedynie tyle, że inspirowaliśmy się trochę zespołem Klanet i jeżeli chodzi o taki początkowy bęben, który gra tak zwany rytm serca, czyli bije jak serce i tyle. Pasla. Utwór o wielkim ptaku. A tak naprawdę? O łabędziu. Który jak wiadomo No, to mi jest chodziło. ssakiem. Chodziło mi o to, że tak naprawdę, bo Mikołaj zawsze mówi, że to jest o łabędziu, a tak naprawdę i wprowadza was w błąd, a tak naprawdę jest troszkę o łabędziu, ale... Bo Kasia nigdy nie wprowadza was w błąd. Cicho. Ale tak naprawdę jest o miłości, o nieszczęściu, o niedoli czy tam doli i o dziewczynie, która płacze za ukochanym. No wiecie, takie tematy. No to jest ukraiński utwór, więc wiadomo, Ukraina powstała jako Ruś, założona została przez Wikingów, więc łączy się trochę z Norwegią, więc musi tam wszystko być zdołowane takie. Więc jak jest miłość, to musi być koniecznie jakieś nieszczęście. Więc taki black metalowy utwór. Ale tutaj przy okazji tego utworu chciałem powiedzieć, że ten ptak to nie wziął się tak znikąd. Znaczy tam faktycznie pasie, tak mówi się? Pasie łabędzie. Nie wiem, czy łabędzie się pasie, ale ta dziewczyna w utworze pasła pasie łabędzie. A wiele pieśni słowiańskich zawiera nawiązania do ptaków, ponieważ ptaki były bardzo istotne w mitologii słowiańskiej. Łączyły nasz świat z zaświatami, przynosiły kluczyk na przykład, żeby wypuścić wiosnę. Tak. Na wiosnę. No bo jakby nie wypuścili wiosny, to wiosna bez wiosny, taka słaba wiosna. Także ta element ptactwa się przewija w pieśniach słowiańskich bardzo wyraźnie i bardzo często i dlatego ja takiego skrótu myślowego używam, zapowiadając ten utwór, że jest o dużym ptaku, czyli łabędziu, a tak naprawdę jest o miłości. No widzisz, a to mogliśmy powiedzieć o poprzednim numerze, że to jest o ptaku i teraz rozwinąć całą... Właśnie, bo poprzedni utwór też jest o ptaku. No, Jest tu jakiś utwór nie o ptaku? Słyszę. Następny jest na liście Słyszę. aha, dobra, czy tak Czyli mamy. o Słyszę już też opowiedzieliśmy właściwie, bo Słyszę zaczyna się płyta od Słyszę i tutaj by się skończyła. Prawie kończy. Prawie się kończy, ale w to wszystko wmieszał się utwór Oi Dido, czyli można powiedzieć tytułowy.
No i cóż możemy powiedzieć? Tekst Juliana Tuwima. Tak. Właśnie mieliśmy powiedzieć to, że wtedy jeszcze nie czuliśmy się na siłach, żeby pisać teksty. Jakoś tak się wstydziliśmy, nie wiem, tak baliśmy się troszeczkę, więc wykorzystywaliśmy teksty innych, szukaliśmy poezji jakiejś takiej nawiązującej do naszej mitologii. No, trzeba przyznać, że jest paru autorów, którzy dość jawnie inspirują się mitologią słowiańską i mniej lub bardziej i takie staraliśmy się te teksty znaleźć i tutaj nam podpasował właśnie akurat Juliana Tuwima tekst, który no świetnie jakby opowiadał w słowiańskich wojach, jakoś tak to pasuje. I do tego utworu nakręciliśmy klip w Ogrodzieńcu, o którym też już Wam mówiłem. Także to jest Ogrodzieniec jest i impreza, najazd kogo to był najazd? Najazd barbarzyńców. Barbarzyńców, ale ja nie wiem, czy to dalej tak jest. Dalej się tak nazywa, tak. To najazd barbarzyńców jest bardzo istotny dla płyty Oidido. Mam nadzieję, że płyta Oidido jest chociaż trochę istotna dla najazdu barbarzyńców. W sumie to jest istotna, bo przecież graliśmy i było jedyne wykonanie całej płyty Oidido na żywo. Wcale nie. To chodziło o reakcję pogańską. Aha, to się wytnie. To się wytnie i wstawi w następnym Nie roku, gra? jak będziemy mówić o reakcji pogańskiej. Nie nagraliśmy płyty Oidido? Nie, Dobra, no to nie no to graliśmy, słuchajcie. nie zdarzyło nam się, bo... To nie graliśmy jeszcze bo płyty. chociażby ten sokół. To musimy to zmienić. No to może... W każdym razie no, Ogrodzieniec jest na okładce prawie, no może nie sam osobiście, ale ludzie, niektóre zdjęcia przedstawiają ludzi podczas różnych walk. Podczas różnych sytuacji. Tak, podczas różnych sytuacji życiowych takich. I cóż, i tym się płyta Oidido się kończy utworem Oidido. Aha, i Oidido jest kolejnym takim utworem, który ma wersje różne. Ma też wersję metalową, którą nagraliśmy na płycie Reakcja Pogańska, o której powiem za rok, bo za rok będzie 10-lecie. I nagraliśmy też Oidido, już nie nagraliśmy już więcej. Czy nagraliśmy? Nie, tylko na reakcji, ale gramy ją teraz na koncertach PS. Tak. Bo stwierdziliśmy, że w sumie jest fajny i zrobiliśmy troszeczkę modyfikację tego utworu, troszeczkę go zmieniliśmy. Zaimplementowaliśmy moda. Troszeczkę go uciemiężyliśmy ten utwór. No A w ogóle jest taka ciekawostka, że to nie jest żadna ciekawostka, tylko znany Wam fakt, że Oidido też zaistniał w Wiedźminie. Gdzie dokładnie zaistniał? No jak to? W Wiedźminie. Ale w której jego części? No Momencie. we wszystkich tak naprawdę, bo zobaczcie, Sargon to jest jakby taki... Ale nie, ja mówię o utworze. A Oidido. Tak. A nie, to w podstawce chyba jest jako taki, w soundtracku jest, jak ta płyta mamy z soundtrackiem, to on tam jest chyba. No to jest tam, tam możecie nam posłuchać. no. No i to było na tyle. Bo 10 właśnie, lat czekaj. Oidido. A czekaj, bo ja właśnie przypomniałam sobie, będą że się śmiali, że Jomsborg. Ale w Bo moim Jomsborg to Borgu. jest, właśnie zapomniałam o tym powiedzieć, że Jomsborg też jest właśnie w Blood and Wine, bo jest tam w tym, jest ta-ra-ra-ra i to można słyszeć, Tak, jak ktoś tak. grał, ja grałam na przykład, ale To było słyszał. dawno. To ja słyszałam. Tylko ja jeszcze nie, bo on nie grał. No. Już grałem, tak. Grałem, Ale o przecież tym jeszcze kupiłem nie dwie wiecie. kaczki i... Co kupiłeś? Dwie kaczki? Nie, to były kury, przepraszam. Dwie kury. No nie wiedzą, ale to już się dowiedzą. No, trudno. Ale jeszcze nie w tym odcinku. Ale jeszcze nie w tym odcinku. Będziecie po prostu bardziej chcieli oglądać nas. Jak Wam powiem, że kupiłem dwie kury w Wiedźminie. Kurczaki. Kurczaki. Słuchajcie, 10 lat Oidido. Kupujcie nasze płyty, przychodźcie na nasze koncerty. I co? Będziemy musieli wypuścić teraz jakąś koszulkę pewnie z Oidido, bo nigdy nie było. Naprawdę nigdy nie było, więc teraz na 10-lecie chyba trzeba zrobić. No i nie wiem, czy zagramy koncert w całości z utworami z płyty Oidido, ale tak jak to teraz nagrywamy i nie wiem, kiedy to pójdzie i czy to Marcin wytnie, czy nie, ale być może w sumie można byłoby nagrać taki, zagrać, no nagrać też taki koncert. I to właściwie jest pytanie do Was, czy Wy w ogóle chcecie. Czy chcielibyście przyjść na koncert, gdzie zagramy tylko i wyłącznie w całości utwory z płyty Oidido? Możecie odpowiadać w komentarzach. Nie obiecujemy, że się do nich odniesiemy. Dziękujemy bardzo.
To by było na tyle. Do swidania. Trzy i... Jeszcze raz. A to ty. To ja. Trzy i... Jeszcze raz. Co? Jeszcze raz. Na No i tak ładnie było. Ale co? zrobiłaś minę. No ty zagrałeś dźwięknie ten, no to co? wiem. No, ty wiesz, ja wiem, ty to wiesz, ale czy oni... Społeczeństwo nie. Dobra, to jeszcze raz. Raz, No to jeszcze raz. dwa, raz, dwa.